Witam Was. Witamy cię serdecznie. Witamy wszystkich. Witamy wszystkich. Całą godzinkę. Zapraszamy wszystkich, kto z nami rezonuje. To są bajeczki o dziwnej treści z soczkiem z gumi jagód. No i cóż więcej, zapraszają Was wszystkie postacie bajkowe na to. Wróżka, Zębuszka, Lolek, Bolek, cała wioska Smerfów już tradycyjnie, Gumisie, Teletubisie i jeszcze kogo tam by nie wymienić. Dużo. Koziołek, Matołek i ja pociskacz bajek. I szpieg z krainy deszczowców. No, karamba. Stróż pędzi wiatr. O, pip, pip. Tak, już jedzie. O, pip, pip. To mi się podobało. No, A ta wróżka, Zębuszka mi zęby ukradła. No, a nic ci nie dała, nie? Zamiast. No, Jetsonowie to na czasie bajeczka, którą kiedyś pokazano nam. No więc ciekawe, żyjemy w ciekawych czasach. A więc śmiejcie się, podnoście wibracje. Jakby nie było, musimy iść naprzód, ludzie. Prawdziwi ludzie. Akta dzisiejsza. Co ja tu napisałam? Moda czytam. Sorry. Akta dzisiejsza moda. Niech pan spojrzy na tę istotę i mi powie, czy to dziewczyna, czy to chłopak. To moja córka. Pan mi wybaczy, nie wiedziałam, że to pańska córka. Ależ ja nie jestem jej ojcem, jestem jej matką. Ja pierdzielę, jakie pogmatwane. No tak to dzisiaj jest. Dziewczynka budzi się o 3:00 w nocy i mówi: mamo, opowiedz mi bajkę. Zaraz wróci tatuś, to nam opowie obu. No, bo go w nocy jeszcze nie było, nie? Córka wraca wieczorem do domu. Ojciec informuje ją: był tu ten twój kawaler i chciał prosić cię o rękę. To bardzo miłe z jego strony, tylko jak ja mogę opuścić mamę? Możesz ją sobie zabrać. Fajne, nie ma co. To tak jak żona, która chciała sprawdzić, czy mąż ją naprawdę bardzo kocha. Wpadła na genialny plan, mówi, napisała mu fajny list pożegnalny, że odchodzi, no i schowała się pod łóżkiem. Mąż przychodzi, a ona liczyła na to, że on będzie płakał za nią, będzie znajomych obdzwaniał, że poszła i tak dalej. No, mąż przychodzi, patrzy na kartkę, czy to coś dopisał na tym liście i dzwoni. No cześć kochanie, w końcu mi się udało ją do takiego stanu doprowadzić, że uciekła ode mnie, już idę do ciebie. Coś zabrał, jakoś torba, wyszedł, trzasnął drzwiami. To żona wychodzi cała zapłakana spod tego łóżka, idzie do tego listu i czyta. Wystają ci nogi spod łóżka, widzę je i poszłem po chleb. Tak się schowała, że i nogi było widać. Że ty tak powiesz pod kołdrą, a nogi ci wystają, widzisz? Bo mi ciepło zawsze. Tak, nie, ja też nogi mam wyczerpy na kołdrze. No bo wychłodzenie organizmu najczęściej
Jest właśnie jak wystawisz, wystarczy jedno stopa wystawisz, to już jest wychłodzenie organizmu bardziej. Ale ja tak ja. Nie chcę mieć nogów przykrytych. No, w sumie też nie. Najlepiej nic nie mieć przykryte. Plecy to wszystko muszę mieć przykryte, a reszta to... No. Ale ja. Dobrze, dzisiaj opowiemy wam, i to też tylko niektórym, kto chce, w komentarzach zresztą macie podziękowania dla nas, że dobrze doradziliśmy. O magicznej poduszce. Tak. Tak, przez którą właśnie, ja powiedziałem, Tak. ja mogę Moje twórcę, zdrowie się poprawiło. tak, kochanie, twórcę tej Pleci poduszki I kurde, co ja teraz mu robić, jak ja cię nie mogę mazać? mogę na rękach nosić, naprawdę. A tak było fajnie zawsze posmarować, tak No. szmalowo. No. A teraz co? Wyzdrowiałaś. Poduszka kopiuje nam kształt głowy, wagę głowy i temperaturę. Układa kręgosłup ogólnie w anatomiczny sposób. Nasza głowa jest ciężka, waży od 6 do 8 kg. Jeżeli nie ma prawidłowego podparcia, bo mamy poduszkę z pierza lub silikonu, to nasza głowa wisi i rano mamy dyskomfort i nie wysypiamy się. No myśmy to wszystko przeszli przez te wszystkie różne poduszki, różne. Nie tylko ty. Tam był majątek wydany, ale to mniejsza z tym. Wstajecie bez energii, a tu idealnie podpiera kręgosłup szyjny. Latem się człowiek nie poci, a zimą nie marznie, bo utrzymuje stałą temperaturę 36,6 i 36,7. I obojętnie, czy się śpi na boku, na plecach, czy brzuchu, jest idealnie anatomicznie ułożone i się wysypiacie. W nocy się nie budzicie, rano wstajecie wypoczęci i zregenerowani. Macie dużo energii, dużo koncentracji. Macie spokojny i higieniczny sen ze względu na to, że poduszka i pokrowiec same się dezynfekują. Jest to materiał karbon, to oczywiście węgiel, ale dzięki temu, że ma bardzo dobrą przewodność, przede wszystkim bardzo wytrzymały i lekki. Stosowany jest w kosmonautyce nawet i są zrobione ekskluzywne sportowe samochody za kilka milionów złotych produkowane właśnie z karbonu. Na standardowe poduszki jest od 1 do 2 lata gwarancji, a tu macie 10 lat gwarancji na samo wypełnienie. Na pokrowiec jest 24 miesiące gwarancji. I jak się kładziecie, powietrze jest wypchnięte na zewnątrz, a jak się obracacie, to nowe powietrze jest zasane, bo jest perforacja pionowa, więc w środku jest cyrkulacja powietrza. Dlatego jest sucho i nie ma możliwości, żeby coś się tam rozwijało. No to jest najważniejsze w tym wszystkim. Tak jest. I się nigdy nie zdeformuje. Tak jest. Będą zwijać, rolować, położysz, puścisz, ona się sama odwinie. No to jest najlepsza poduszka, jaką kiedykolwiek miałem. No, naprawdę. Nigdy w życiu bym nie zamienił na żadne inne. My też nie. My też nie. Nie ma szans. Jakby mi teraz przyszło naprawdę na jakiejś innej spać, to nie wiem. Nie wyobrażam tego. A takie sceptyczne, żeście byli, jak wtedy mówił, nie, znowu jakaś poduszką przychodzi, już tyle nakupiła. Medycznie kupili, kurde, to takie dobre miało być i co to było? No tak. Takie barachło. I Dlatego człowiek już nie wierzył, nie? A się sam nie przekonał. Dlatego, że ja bubli nie polecam. No i to profilowane w tym medycznym. I co to z tego profilowania przyszło? Nic. No, na profilu kocpi teraz. No, a żebyś wiedział. Żebyś wiedział. A jeden mam pod plecami, na tapczanie. No. A, przeszli przez A. No też kupił podplecnik, a nie poduszka. A tu ja już różne rzeczy kupowałam. Daj spokój, daj spokój. Tak, jak was to interesuje, jak was to interesuje, to macie te poduszki tutaj zalinkowane. Są też i specjalne zestawy dla widzów tutaj zrobione.
że na przykład kupując 2, to macie jeszcze jedno dodatkowo za to, że jesteście naszymi widzami. Także za nią nie musicie płacić. Czy chcecie 3 takie poduszki, to wtedy macie aż 2 tutaj do tego dodane i płacicie tylko za 3. Lub jeżeli macie dużą rodzinę, czy też ktoś was odwiedza, kto też by się chciał komfortowo wyspać, to jest aż taki zestaw, gdzie jest 5 poduszek i 3 są wtedy tutaj aż dodane. Także płacicie tego za 5, 3 macie dodane od nas za to, że jesteście naszymi widzami, że nas tu oglądacie, że nas tu wspieracie i tak dalej. To jest dla was. Kupując cokolwiek z tego sklepu, wpiszcie sobie teraz jeszcze konkurs szamanem, bo to już naprawdę ostatnie dni znowu, bo już 30 marca będziemy kogoś z was wybierać. I musicie później do 30 marca zostawić nam tutaj koniecznie jeszcze jakiś komentarz, jakąś fajną historię, cokolwiek na temat produktu, który zakupiliście. A my 30 marca już kogoś będziemy wybierać, kto dostanie bon na 12 000 złotych do tego sklepu, już opłacony z podatkami, także będziecie mogli sobie tam kupić, co będziecie chcieli za ten bon. Dobra, tyle z mojej strony. Wszystko macie w opisie tego filmu i oddaję głos do studia. Studia. Do Teletubisiu. No będzie Klaker śpiewał. No, Klaker też będzie śpiewał. Przedstawię wam dzisiaj materiał od Stefana Berńca. Na rzeczy to jest na tych dniach, teraz to się wszystko dzieje na słońcu. Duża fala plazmowa, a może nawet wiele jasne. Może Tego, wiele falafelów. I od tyłu. Tyś mnie nauczył od tyłu, przez ciebie teraz czytam. No. No, tyś powiedział wiele falafelów. Sorry. A może nawet wiele fal plazmowych uderza w Ziemię. W tej chwili widziany był wstrząs w międzyplanetarnym polu magnetycznym. Skok gęstości plazmy, skok prędkości wiatru słonecznego, wkrótce nastąpią kolejne uderzenia plazmy. Mamy przejście do strumienia dużej prędkości o ujemnej polaryzacji nadchodzącego 22. Według Noacha jest ono poprzedzone współbieżnym obszarem interakcji. Widać tam dziurę koronalną emitującą ten strumień dużej prędkości. Również pod koniec 20 zobaczyć można start tego włókna plazmowego. To zakłócenie zasadniczo wystrzeliwuje dość dużą prędkość. Dokładnie tam z efektywnego środka Ziemi, bezpośrednio, dość blisko i obrazy chronografu faktycznie pokazują, że zmierza w tym kierunku, więc to również zmierza w naszą stronę. W tym momencie, w tym czasie i na dodatek mamy ogromną dziurę koronalną, największą jaką dotąd w cyklu słonecznym 2025, która teraz obraca się w polu widzenia. Wygląda, jakby kilka różnych dziur chronologicznych w końcu połączyło się ze sobą, więc to uderzy w nas ze strumieniem o dużej prędkości, co może być dość znaczące. Więc nie tylko mamy teraz to uderzenie plazmy i pewne drgania pola magnetycznego występujące w wyniku tego, ale mamy też ten szereg aktywności słonecznych, który będzie następował. Więc tak wygląda na to, że mamy teraz dłuższe ramy czasowe dla aktywności geomagnetycznej, prawdopodobnie do końca marca, biorąc pod uwagę, jak długo to potrwa, aby wejść w tę strefę geoefektywną. Po całkowitym zaćmieniu Księżyca, które było 14, energia zaczęła narastać. I to założenie oparte jest na przykład na wszystkich różnych ustawieniach planet i rezonansach planetarnych, a także na innych rzeczach, jak efekt Russella, Macfarena, czy efekt szczęśliwej równonocy. Równonoc oznacza, że mamy teraz większą niestabilność jonosferyczną, ponieważ jest tam to duże przejście światła,
półkuli południowej na półkulę północną. To największy czas przejścia dla światła pod względem promieniowania na planecie. Podczas przesilenia będzie największa dysproporcja na półkuli północnej. Na przykład podczas przesilenia zimowego nie otrzyma dużo światła półkula południowa, natomiast otrzyma dużo światła podczas równonocy. Ludzie w Kanadzie teraz będą mieli około 90 minut więcej światła od początku marca do końca marca. Tymczasem ludzie na podobnej szerokości geograficznej południowej stracą tyle samo światła w ciągu dnia. Więc to jest naprawdę szybka zmiana. Co to oznacza? Cóż to są wyższe wibracyjne długości fal światła, które ładują jonosferę Ziemi. Podczas maksimum jest silniejsza jonosfera, która również ulega wzmocnieniu podczas takich rzeczy jak uderzenia burz słonecznych, ale jest też większa niestabilność jonosfery i ogólna zmienność z powodu zmieniającego się promieniowania świetlnego oraz z powodu sposobu, w jaki Ziemia orbituje wokół Słońca i jej osi nachylenia. Dużo się dzieje teraz, więc to jest dopiero początek i będzie się to nasilać. Na Ziemi burza wyniesie geomagnetyczna od G1 do wartości właśnie do G3. Zależeć to będzie od siły chronicznego wyrzutu masy. Będziemy musieli poczekać i zobaczyć, co się wydarzy dalej. Pole magnetyczne mierzymy w nanoteslach. Obecnie jest zwiększona aktywność geomagnetyczna. Natężenia pola magnetycznego Ziemi na całym świecie się zmieniają. Mamy znak, że coś nadchodzi, gdy międzyplanetarne pole magnetyczne staje się bardzo ciche, a lotność magnetyczna spada zasadniczo do zera. To często ma miejsce, gdy jest chronologiczny wyrzut masy i istnieje ten aspekt pustki. Jesteśmy teraz w największym maksimum słonecznym. Dziura chronologiczna to obszar na Słońcu, w którym temperatura plazmy jest niższa, a pole magnetyczne znajduje się w tej otwartej konfiguracji, co oznacza, że te wysokoenergetyczne cząstki mogą wypływać ze Słońca, tej dziury z dużą prędkością, wzmacniając wiatr słoneczny. Jest to wypływ plazmy ze Słońca, który przetacza się przez cały układ słoneczny. Ziemia w jednej jednostce astronomicznej jest uderzana przez ten wiatr słoneczny dość mocno. W rzeczywistości mamy wzmocnienie wiatru słonecznego, który przetacza się przez Ziemię. Całkowita siła pola magnetycznego dla międzyplanetarnego pola magnetycznego wynosi teraz 39. To jest 8 razy większe niż średnia siła pola wynoszącego 5. Na Ziemi mamy mnóstwo aktywności wynikającej na przykład mamy takie jak trzęsienia Ziemi, aktywność wulkaniczna. Cała Ziemia naładowana jest energią i wszystko staje się bardzo aktywne. Duża burza magnetyczna czeka nas od 23 do 25 marca. I w pierwszym odcinku właśnie mówiłam, jakie mogą być skutki i dla nas, jak to będziemy odczuwać, zdrowotne skutki przede wszystkim. Nie, stąd się dymi, nie? No tak. No tam wulkany strasznie jadą, że tak powiem. Nabierają mocy, zaczynają być czynne. Nawet ten największy na świecie. To nawet o tym człowiek nie chce myśleć. Zaczyna coś dymić, Yellowstone. No to nie ma ani o czym w ogóle myśleć. To zapomnijmy to w ogóle o tym.
uwagę wyrzucamy od tego, bo to nie ma co. I teraz jeszcze drugi aspekt chciałam przedstawić Wam z kanału Tarot by Izabela, jaka jest przyszłość Unii Europejskiej i NATO. W tej chwili Unia próbuje wszystkich kontrolować i to ona wyznacza wytyczne, w cudzysłowie. I to mówię słowami autorki. Powinieneś udać się na wschód, zachód, północ, południe. No tak sobie rządzą każdym. Więc próbują kontrolować każdy kraj Unii. Ale to naprawdę małpi interes, w cudzysłowie. Ale Unia jest w naprawdę złym stanie zdrowia. To naprawdę opiera się na wielu kłamstwach. Ludzie chcą być wolni i zmierzają w innym kierunku. A co do kwestii Unii, to przekształci się w coś innego. Nie sądzę, że Unia sama w sobie będzie taka, jaka jest dzisiaj. To się zmieni i obecna forma nie będzie kontynuowana w ten sposób, ponieważ opiera się na kłamstwach i jest naprawdę w złym stanie zdrowia, a ludzie czują się uwięzieni. Widzę, że to naprawdę małpi biznes, w cudzysłowie, że z Unią dzieje się coś złego. Nie tak ludzie chcą żyć. Chcą podążać za swoim szczęściem i chcą być wolni. Będzie korupcja w Unii, kłamstwa w Unii będą mówione i pokazywane ludziom. Unia w obecnym kształcie nie będzie istnieć. W przyszłości mogą zostać zawarte pewne umowy handlowe między krajami i tak dalej. Ale nie tak, jak ktoś na górze decyduje, co powinien zrobić każdy kraj. Nie. Każdy kraj będzie podążał za swoim szczęściem, ale będzie miał jakieś może porozumienie, ale nie tak jak Unia będzie dyktować każdemu, jak powinien żyć. Unia sama w sobie. Nie widzę, żeby to miało trwać. Zmieni się na bardziej każdy dla siebie. Tak będzie takie coś. Ale kraje zajmą się swoimi sprawami w zupełnie inny sposób niż robią to dzisiaj. Bez żadnych wskazówek od szczytów Unii. Nie, a zły stan zdrowia Unii trzeba ujawnić, bo nie można dalej żyć w takich kłamstwach i być zdrowym. Cała organizacja Unii jest biedna i pogrąża kraje członkowskie w biedzie. Ludzie to widzą, ludzie to czują i ludzie tym żyją. Wygląda na to, że kraje członkowskie przejmą władzę z powrotem do swoich krajów i nie pozwolą Unii już nad nimi panować. Innymi słowy, to nie jest jak żart. Cała Unia i w obecnej formie i w ogóle jej nie będzie. Są dobre wieści dla krajów Unii. Jej członkowie, widzę, że jeden po drugim będą odpadać, a na końcu się rozpadnie. Ale nadal będą istniały pewnego rodzaju umowy handlowe między krajami. Ale to nie będzie Unia, jak dziś wiemy. Być może będzie się to nazywało inaczej, ale nigdy więcej nie pozwolą, aby niektórzy niewybrani ludzie dyktowali, jak należy żyć w waszym kraju. Unia zostanie pochowana. Unii już nie będzie. Od tego, co zrobił, oznacza jedynie biedę i smutek dla obywateli różnych krajów Unii. I teraz jest czytanie do NATO. Czy będzie nadal istnieć w swojej obecnej formie i rosnąć w siłę, czy też NATO zostanie rozwiązane i stanie się jakąś organizacją utrzymującą pokój, a nie organizacją rozpoczynającą W. Organizacja NATO również upadnie. Cała organizacja pochłania za dużo pieniędzy. Pieniądze te można by wykorzystać na pomoc biednym
lub potrzebującym w każdym państwie NATO. To dojrzewało już od dawna. Użycie NATO, czy naprawdę potrzebujemy NATO? Dobra wiadomość jest taka, że czas na zmiany nadszedł teraz i wygląda na to, że organizacja NATO nie wytrzyma tak długo. Ludzie chcą żyć w pokoju. Ludzie chcą być szczęśliwi. To nie jest dla wspólnego dobra NATO. Jest odwrotnie. Daje biedę swoim krajom. NATO samo w sobie przekształci się i prawdopodobnie zmieni nazwę na inną. Będzie to bardziej przypominać organizację utrzymującą pokój, organizację ochronną, a nie opartą na W, podżeganiu do W i rzucaniu bomb tu i tam. Zostanie uśpiona w takiej formie, w jakiej jest dzisiaj. W przyszłości, kiedy? Trudno powiedzieć. Kiedy może nastąpić transformacja tej organizacji? Wygląda na to, że w ciągu 1 roku w tej organizacji zajdą duże zmiany. Nie stanie się organizacją W, ale organizacją pokojową. I zmieńmy ten chaos, jaki jest dzisiaj, w kochającą organizację, która szerzy ochronę i stabilność. Jest bardzo stabilna i bardzo opiekuńcza. Ta organizacja bardzo się zmieni i prawdopodobnie zmieni także nazwę na inną. Z kogoś, kto wywołuje chaos, na organizację, która jest opiekuńcza i kochająca. Na całym świecie nastąpią duże zmiany w finansach i ekonomii. To tak, jakby cała planeta zmierzała w kierunku pewnego rodzaju bogactwa. Ludzie będą czuli się bezpieczni finansowo. Kiedy nie trzeba o nic walczyć finansowo i wszyscy są spokojni, po co mieliby mieć tego rodzaju organizację W? W przyszłości NATO nie będzie potrzebne, ponieważ ludzie będą ciężko pracować, aby zachować pokój oraz okazywać sobie miłość i troskę. Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz. Żadne NATO nie będzie potrzebne. Organizacja sama w sobie zniknie i odrodzi się w coś zupełnie innego i w zupełnie innych koncepcjach. Koncepcje pokoju i miłości oraz komunikacji, aby uczynić świat lepszym miejscem do życia. To był od Izabeli przekaz. I teraz to nie są żadne porady tam lekarskie, medyczne, nie. Kto jest chory, ten się udaje do lekarza. 13 bardzo ważnych punktów naszego ciała. Jeśli swędzi cię gardło, podrap ucho, naciskając na nerwy w uchu. W gardle generowany jest natychmiastowy odruch, który powoduje skurcze i łagodzi dyskomfort. Jeśli masz zatkany nos, uciśnij podniebienie i czubek nosa. Mocno dotknij podniebienia językiem i jednym palcem przytrzymaj nos nad brwiami. Dzięki temu wydzieliny mogą się poruszać i możesz oddychać. Gdy masz zgagę, śpij na lewej stronie. Pozwala to na utworzenie kąta między żołądkiem a przełykiem, dzięki czemu kwasy nie mogą przedostać się do gardła. Kiedy boli ząb, wetrzyj w dłoń kostkę lodu. Musisz przepuścić kostkę lodu przez obszar w kształcie litery V, który znajduje się między kciukiem a palcem wskazującym. No, czyli tutaj. A palcem wskazującym po przeciwnej stronie dłoni. Zmniejsza to ból o 50%, ponieważ sektor ten jest połączony z receptorami bólu na twarzy. Po oparzeniu przyciśnij ranę palcem. Po oczyszczeniu dotkniętego obszaru
uciskaj dłonią oparzenie, ponieważ pozwala to na powrót do początkowej temperatury i zapobiega pojawieniu się pęcherzy. Ale to jest rada na małe oparzenia. Podczas biegu oddychaj, opuszczając lewą stopę. Zapobiegnie to swędzeniu w klatce piersiowej, ponieważ jeśli oddychasz kładąc prawą stopę, powoduje to ucisk na wątrobę. Jeśli krwawisz z nosa, uciskaj palcem. Jeśli się cofniesz, możesz zakrztusić się krwią. Dlatego najlepiej jest ścisnąć palcem tę stronę nosa w miejscu krwawienia. Aby kontrolować bicie serca, gdy jesteś zdenerwowany, włóż kciuk do ust i dmuchnij. To pomoże twojemu sercu przestać bić tak szybko. Aby złagodzić bóle głowy, gdy pijesz bardzo zimną wodę. Podczas picia czegoś bardzo zamrożonego podniebienie się ochładza, a mózg to interpretuje. Dlatego musisz położyć język na podniebieniu, aby przywrócić mu normalną temperaturę. Zapobieganie utracie wzroku, gdy jesteś przed komputerem. Kiedy patrzysz na pobliski obiekt, taki jak komputer, twój wzrok staje się zmęczony i zawodzi. Aby to zrobić, zamknij oczy, napnij ciało i na chwilę wstrzymaj oddech. Następnie rozluźnij wszystko. To jest święte lekarstwo. Kiedy ręka lub dłoń zasypia, obróć głowę z jednej strony na drugą, a zobaczysz, jak to uczucie mija mniej niż 1 minutę, ponieważ kończyny górne zasypiają z powodu nacisku na szyję. W międzyczasie, jeśli to noga lub stopa, po prostu idź przez kilka sekund. A to chyba odrętwienie. Prosta metoda wstrzymywania oddechu pod wodą. Przed nurkowaniem weź wiele szybkich i mocnych oddechów, aby kwas we krwi zniknął, ponieważ to powoduje uczucie uduszenia. Zapamiętaj teksty w nocy. Cokolwiek przeczytasz przed snem, łatwiej to zapamiętasz. Usuń przetworzony cukier i używaj ksylitolu, naturalnego słodziku. Występuje w niektórych owocach i warzywach, takich jak jagody, pszenica, grzyby i ekstrakt błonnika kukurydzianego. Ksylitol jest bezpieczny dla diabetyków i pomaga utrzymać poziom pH w jamie ustnej. Ksylitol może zatrzymać proces fermentacji, który powoduje uszkodzenie zębów. Ksylitol stymuluje przepływ śliny, co pomaga remineralizować zęby, zapewniając zdrowe szkliwo. Może nawet odwrócić próchnicę. Ksylitol wiąże się z wapniem, zapewniając mocniejsze zęby i kości. Ksylitol może zmniejszać zaparcia, cukrzycę, otyłość i inne choroby. Korzyści ksylitolu. Unikanie próchnicy, zapobieganie rozwojowi szkodliwych bakterii dla zębów, zapobieganie zapaleniu dziąseł, dbanie o zdrowie dziąseł, zmniejsza ilość płytki nazębnej. I teraz tu chciałam powiedzieć też od DRIU 86, czyli to jest od Cosmic Life Force, że ksylitol, my też stosujemy, bo bioaerocukru w ogóle nie stosujemy, albo erytrytrol, ale wtedy stosujemy ksylitol, ten prawdziwy fiński. To jest cukier z brzozy. Bo za te inne nie jestem pewna. Bo później pomiary, jak robimy cukru we krwi, także ten jest, no może jest drogi, ale aż tyle się go nie używa. Nawet ciasta to wszystko robię na ksylitolu.
Bo białko na erytrytolu się raczej nie ubija, ale na ksylitolu ubija cię normalne. Jest puszysty, taki biszkopt, taki puszysty. No i wtedy zwykłą mąkę też nie daje. My bierzemy mąkę przeważnie odkiszową. Jeżeli chodzi o to, no bo o chleb to znowu jest inny rozdział i inne rzeczy w ogóle. I bułki, to już jest niskowęglowodanowe, wiadomo, nie? Teraz mamy taki przepis, no i fajny tam, nie? Upiekłam chleb, bardzo dobry jest. 2 zaraz upiekłam. Technik wojskowy może widzieć demony przez gogle międzywymiarowe z użyciem barwnika dicyjaninowego. Barwnik dicyjaninowy zakazany. Okulary międzywymiarowe dicyjanin D jest nielegalny, ponieważ mówi się, że ma specjalne właściwości, gdy jest umieszczony między 2 szklanymi płaszczyznami. Powstały efekt daje każdemu możliwość spojrzenia do astralu realnego wraz z widzeniem osoby emanującej aurą. Zasadniczo dowodzi to, że istnieje inna płaszczyzna rzeczywistości. Wiele osób zastanawia się, dlaczego dicyjanin jest tak restrykcyjny, skoro nie jest lekiem, nie jest fizycznie niebezpieczny i nie jest trujący. Historia barwnika dicyjaniny w latach 20. XX wieku naukowiec Walter Kilner eksperymentował z substancją chemiczną zwaną dicyjaniną. Umieścił barwnik między 2 szklanymi płaszczyznami i patrzył przez nie. Odkrył, że potrafi dostrzec aurę każdej osoby. Zdolność barwnika do blokowania widma białego światła pomogła Kilnerowi skupić się na aurze danej osoby. Czym jest dicyjanin? Dlaczego jest nielegalny? Łącznik podłużny. Barwniki na bazie ropy naftowej mają związek z tym, co do tyłu chodzi. I teraz tekst od Laury Abolli. Jesteśmy tu nie tylko po to, aby podążać własną ścieżką, ale także po to, aby pomagać innym w podążaniu ich ścieżką. Boska sieć życia łączy nas ze sobą nawzajem i z Bogiem, a nasza intuicja jest metodą komunikacji. Upewnij się, że jesteś obecny nie tylko po to, aby służyć swojemu celowi, ale także po to, aby stać się narzędziem, dzięki któremu cuda będą mogły się zdarzać dla innych. Wszyscy mamy możliwość zrobienia czegoś dobrego w życiu innej osoby, bycia tą różnicą. Od Laury Abolli. Jaki dziś dzień? Zapytał Puchatek. To już dziś, pisnął Prosiaczek. Mój ulubiony dzień, powiedział Puchatek. Tak, to dziś, a dziś powinien być nasz ulubiony dzień, ponieważ nigdy nie ma obietnicy jutra, więc dziś jest wszystkim, co mamy. Więc spraw, aby dziś się liczyło. Spraw, aby dziś świeciło. Zrób coś, czego nigdy nie zrobiłeś. Jakkolwiek małe by to nie było, spraw, abyś zapamiętał ten dzień z wdzięcznością, radością, nadzieją i wielkim uśmiechem na twarzy. Dzisiaj już nigdy nie powróci, więc spraw, żeby poczuł się wyjątkowy, bo każdy dzień taki jest. Od Laury Abolli. No. Fajnie. Tak, kochanie. Ciekawe. Dobrze. Dziękuję Każdy wam. dzień ma być wyjątkowy, zapamiętajcie to. Tak, Tak, już tak. kiedyś ktoś powiedział, że i tak jakby ten dzień był twoim ostatnim.
I wielka mądrość jest w tym powiedzeniu właśnie. Tak, tak, tak. A dzisiaj nigdy nie wiesz. Kiedy, co i jak. Właśnie. Jest, za chwilę cię nie ma. Tak. Synchronizacja. Dobrze. To dziękuję wam. My też dziękujemy Tobie i wszystkim całej naszej godzince. Tak powiem, kochamy Was. Rozsiewajcie pokój, miłość i jednoczcie się. Tak. Trzymajcie się. Hej. Trzymajcie się, trzymajcie.